Hej, hej! Zapraszam Was na podróż po fascynującym świecie Bloodborne'a. Ostatnio otworzyliśmy sobie przejście do górnego rewielu katedralnego i dzisiaj kontynuujemy podróż w tamtym kierunku. Co prawda moglibyśmy dokończyć tą boczną lokację, ale nie mamy klucza, więc w sumie zostaniemy jeszcze w tym miejscu, bo jest tam pewien miecz, który bardzo lubię i chciałabym go mieć. Także dokończymy to miejsce. Może w ogóle na tym panu będzie coś widać. A może nie. Niektórzy tropiciele siedzą na wózkach inwalidzkich, dlatego że nie mają jednej nogi. German też został pozbawiony jednej nogi. I jest to oczywiście związane z tym przesądem, że wierzono, że jeżeli sobie uwiąże się czymś prawą nogę, to ta krew skażona nie będzie tak łatwo docierała do ciała, dzięki czemu nie będzie tak łatwo zakażała. W związku z czym no sobie uwiązywano tą nogę, tak? Czyli ta krew, ten przepływ krwi, nawet tej naszej zwyczajnej, był dosyć utrudniony. Czyli w pewnym momencie po prostu trzeba było tą nogę amputować. Dlatego część tropicieli siedzi na wózkach inwalidzkich. Dlatego też siedzi tam German. Co oczywiście mu nie będzie przeszkadzało w przyszłości, no nie? Bo on sobie wstanie z tego wózeczka i zacznie nam uprzykrzać życie. Jak będziemy z nim walczyć, bo oczywiście on będzie bossem, no nie? No chodź tu. Natomiast idziemy po miecz Ludwika. Czyli po miecz tego człowieka, który przewodził ups. To nie tak miało być. Przewoził innemu odłamowi tropicieli Kościoła Uzdrowienia. A gdzie tamten się podział? Czy on z nami spadł? No nieważne. I co prawda to się nazywa miecz Ludwika, ta broń, którą zaraz zbierzemy, ale tak naprawdę Ludwik się nią nie posługiwał. Ludwik się posługiwał zupełnie innym mieczem, o którym zaraz opowiem. Najpierw sprawdźmy, co to za notatka. Niebo i kosmos to jedno. Chór. Tak.
Właśnie, wierzono, tutaj w tym świecie wierzono, że jakby niebo, jezioro, dno jeziora, to nie jest jakby po prostu inna warstwa ziemi, tylko to są również inne wymiary rzeczywistości. I tam w kosmosie, czy też w niebie, po prostu stacjonowali wielcy. I wystarczy spojrzeć w górę i niby już się patrzy na rzeczywistość wielkich. Dobra, najpierw tu. Dlatego też część ludzi po prostu chciała się wznieść, żeby mieć dostęp do wyższej jaźni wielkich. Tak, dostaliśmy odznakę promiennego tropiciela miecza. Przeczytajmy. Dzięki temu będziemy mogli kupić właśnie miecz Ludwika. Jedna z odznak wykuta przez Kościół uzdrowienia, promienisty miecz wskazuje na spadkobierców woli Ludwika. Ci tropiciele, zwani także świętymi mieczami, pochodzą ze starożytnej linii bohaterów, której początek tkwi we wczesnych wiekach honoru i rycerstwa. Tak. Tropiciele Ludwika nazywali się tropicielami Świętego Miecza, a to ze względu na to, że miecz Ludwika, którym on się tak naprawdę posługiwał, był święty w pewnym sensie. Jeszcze taka dygresja, patrzcie ile tu wonności. Dzięki czemu tutaj zarażeni nie mogli wejść, bo tu jest przejście do chóru. Na razie nie mamy dostępu, bo nie mamy klucza. Tak, Ludwik najprawdopodobniej chodząc w lochach, badając lochy, zdobył, teraz nie pamiętam jak on się nazywał, zdobył święty miecz, który będziemy w ogóle widzieli w DLC, bo będziemy z Ludwikiem walczyć. I ten miecz, on miał w sobie takie małe stworki. Takie same stworki, które widać na Wiedzy Szaleńca. Jak zwykle znów nie pamiętam jak one się nazywają. To ten biały ślimaczek. One też powodowały więcej widzenia, czyli można było się wznieść na wysokość wielkich, postrzegać świat tak jak oni. O, widziadła to się nazywa, według polskiego tłumaczenia. I on miał właśnie miecz, w którym te widziadła jakby się znajdowały i on słyszał głos tego miecza, dzięki czemu uważał, że został jakby wybrany przez wielkich i pełni ich wolę. Dlatego on używał tego właśnie świętego miecza. Natomiast na jego podobieństwo zostały wykute takie same, bardzo podobne miecze, tylko bez oczywiście tych widziadeł w środku. I takich mieczy używali tropiciele jego. I właśnie taki miecz sobie sprawimy. Tylko ten miecz jest dosyć drogi, bo on kosztuje 20 000. Ale i mam za mało siły na niego. Ale jeżeli sprzedamy set lalki, który jest słaby i którego nie będziemy przecież nosić, to dostaniemy bardzo dużo wglądu. Widzicie ile on kosztuje? No to też w sumie sprzedamy. Bo jest nam niepotrzebne. Mamy 40 000, czyli uda nam się kupić to święte ostrze. I jeszcze się tak wzmocnić, żeby móc go założyć. Tylko muszę sobie popatrzeć, co muszę mieć.
16 siły, 12... Kurczę, za szybko chcę. I 12 umiejętności. Co? Naprawdę nie mogę tego założyć? Nie mogę. 16 i 12. Very well, let me. No. Zużyję teraz na waszych oczach rosa chłodnej krwi. Jak widzicie, możemy przekazać małą ozdobę do włosów. Dostaniemy kolejny dialog. What is this? I can't remember. Not a thing, only I feel a yearning, something I never felt before. What's happening to me? Tell me, Hunter, could this be joy? Tak, dzięki temu, że daliśmy tą ozdobę, która należała do Marii, a lalka jest połączona oczywiście z Marią emocjonalnie w pewien sposób, to teraz, jeżeli spotkamy lalkę, która się modli tam przy grobie Lady Mary, to ona będzie się modliła również za nas. Także tak. Welcome home. Miło, tak. Zobaczymy, czy jeszcze coś nam powie. Over time. Nie. Farewell. A czy German nam coś powie? Germana tu nie ma. Dobra, idziemy do rewiru katedralnego. Ja bardzo lubię broń Ludwika, bo ona jest dosyć silna. Natomiast jest dosyć wolna. Nie jest jakby do końca lubiana przez wielu graczy, no bo tropiciel powinien być zwinny, nie? A to tak się nie dzieje przez to, że mamy tą broń. I warto przy bestiach walczyć właśnie tą bronią, bo ona ma te ząbkowane ostrze, co zresztą widać też w statystykach. A może tu wam nie pokażę. No nieważne. Ważne, że ta broń jest, ma dodatkowe wzmocnienie, lepiej zabija bestie, natomiast Ludwik działa na bardzo dobrze na tych wrogów związanych z wielkimi i na wrogów z Cainhurst. Na razie będę oczywiście chodziła dalej z tą bronią, póki nie wzmocnię Ludwika. I może Eileen się pokazała, zobaczmy. Nie tu. Tak, stoi tu. Posłuchajmy, co ma do powiedzenia. Oh, hello there. Perfect timing. I must warn you not to go near the tomb below Erden Chapel in the Cathedral Ward. Henrik, an old hunter, has gone mad. And he's my mark. Don't go near the tomb below. I have business. Tak, Eileen musi się rozprawić z Henrykiem,
który, jak może pamiętacie, jest towarzyszem broni ojca Gascoigne. Jest również ojcem Violi, czyli żony ojca Gascoigne, oraz dziadkiem dziewczynki. I teraz oszalał, czyli najprawdopodobniej napił się za dużo krwi bestii, więc stracił. No, robi się taki jak Gascoigne, a do tego no na pewno widział już ciało swojego przyjaciela oraz swojej żony, nie żony, co ja mówię, córki, może i wnuczki, więc się nie dziwię trochę, że oszalał. I my również zajmiemy się Henrykiem, on stoi tam. Zjawi się tu też Eileen, więc postaramy się zrobić to tak, żeby Eileen zajęła się Henrykiem, my będziemy jej tylko pomagać, ale musimy walczyć tak, żeby a. nie zginąć, b. żeby Eileen nie zginęła i c. żebyśmy nie trafiali w Eileen, bo wtedy ona się nami zajmie, jak skończy z Henrykiem. Także potrójnie trudna zabawa. I Henryk nie jest łatwym przeciwnikiem. To jest, no, tropiciele generalnie w tej grze nie są zbyt łatwi. Natomiast dzięki temu, że pomożemy pokonać Eileen Henryka, to jej questline pchniemy do przodu. Gdzie on był? Gdzieś tam, nie? Mam nadzieję, że nie zginę. O, biegnie, 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 biegnie. Eileen, gdzie ty jesteś? Eileen przybiegła. Więc teraz tylko jej pomagamy. Starając się przy tym nie zginąć. Super, udało się. That wasn't necessary of you, but you have my thanks. We made it with our lives. You're not bad at all. You must have killed Gascoigne as well, then. He was falling apart, I'm sure it had to be done. But try to keep your hands clean. A hunter should hunt beasts. Leave the hunting of hunters to me. Try to keep your hand. Leave the hunting of... Tak. Wydaje mi się, że dzięki temu, że Eileen ich zgładza, zanim oni prawdziwie przemienią, stracą panowanie nad sobą, to po pierwsze, no nie zamieniają się w pełni w bestie, a po drugie, nie trafią do koszmaru tropiciela. Czyli poniekąd to jest takie miłosierdzie ze strony Eileen. Choć generalnie praca dosyć niewdzięczna, bo zabija swoich, no nie? Dzięki temu, że pokonaliśmy Henryka, będzie można teraz kupić jego set w sklepie, bodajże za wgląd, nie jestem pewna. Tam czeka Bagman,
Oni się nie pojawią, póki nie pokonamy żadnej krwi bestii. Warto mieć to na uwadze. Jeżeli dobrze idzie mi zabijanie tych ptenumerejczyków, to się przyjemnie to robi. Tu możemy sobie przyzwać kolejną tropicielkę, Henriette. Ona by nam pomogła z bossem. Natomiast my nie idziemy na bossa. My pójdziemy sobie do Hemwick. Zaczniemy Hemwick. Przynajmniej. I myślę, że ominiemy większość tych... Ale on ma zasięg. O Boże, nie chcę zginąć. Musicie pamiętać, że jak jesteście zlokowani na przeciwnikach, to nie zrobicie przewrotu, tylko odskoczycie. Przebiegniemy sobie tędy. Wszystkich tych przeciwnikach będę mówiła przy okazji przechodzenia tu. Dostaliśmy gałkę oczną krwawego czegoś. To się przydaje do lochów. Materiał używany w rytuale krwawego świętego kielicha. Niepowtarzalna gałka oczna, usunięta szybko po śmierci, a być może nawet przed nią. Łamie pieczęcie lochów brzeżnych starego labiryntu. Istnieje teoria, że lochy brzeżne, bo mamy kilka rodzajów lochów. Są lochy brzeżne, o których teraz wspominaliśmy. Są lochy o Boże, jaka to jest trudna nazwa. Ptemurejskie? Ptumeru. Po angielsku Ptumeru. Chalice. Może tak będę mówiła. Ptumeru. Trochę łatwiej. Ptumeru oraz Loran i Ash. Dobrze powiedziałam? Loran na pewno, a to trzecie czy Ash? Ish. Choć chyba powinno się mówić Is. Ale Polacy lubią mówić Ish. Czyli mamy cztery różne lochy. Ptumeru lochy to są te jakby dla nas dosyć ważne, bo w lochach Ptumeru będziemy mieli do pokonania królową Jarnam. Natomiast z lochów brzeżnych podobno mogli pochodzić, znaczy się Hemwick podobno znajduje się nad lochami brzeżnymi. I tam znajdują się przeciwnicy, którzy lubią właśnie ćwiartować swoich przeciwników. I tutaj zaczyna się Hemwick tak naprawdę. Już tutaj. Tutaj mamy tą tabliczkę. I podobno Hemwick to jest taki dosyć spory ukłon w stronę Polski, bo na niektórych nagrobkach podobno widać polskie napisy. Spróbujemy je odnaleźć. Tak, na przykład tu. Nie wszystko jesteśmy w stanie odczytać, ale jest tutaj na przykład swojej chwały. Także jest jakby nawiązanie trochę do Polski, zwłaszcza, że Hemwick to może być takie spolszczona nazwa, zangielszczona nazwa, zaraz wam powiem, sobie zapisałam. Chełmek. Jest takie miasto w Polsce, Chełmek. I jeżeli sobie odpalicie mapę Google'a, to kształt chełmiku wygląda jak kapelusz czarownicy. Także smaczek. Tu mamy bardzo dużo psów
i bardzo dużo ludzi, którzy strzelają z broni palnej. Oni mają za zadanie pilnować, żeby nikt nieproszony nie doszedł do Hemwick, do karnerów Hemwick. Hemwick to miejsce, gdzie chowano ludzi, a później ich kremowano. Było to ważne, my tu przebiegniemy, myślę. Było to ważne miejsce dla Kościoła Uzdrowienia i dla Jarlamczyków ze względu na to, że Boże, ile oni zabierają życia, czy wy to widzicie? Aż na chwilę straciłam. Tak, było to ważne miejsce dla Kościoła Uzdrowienia i dla Jarlamczyków ze względu na to, że w Jarlam nie za bardzo było miejsce na chowanie zmarłych. Dlatego tutaj mamy tyle grobów. Było to też ważne miejsce, dlatego że jak już przestano mieć miejsce na groby, nawet tutaj, to postanowiono palić te ciała. I jak widzicie, tutaj bardzo dużo jest ognisk właśnie spalenia ciał. I w karnerze tym uzyskuje się popiół, który wzmacnia kulę tropicieli. Także jakby kolejny plus posiadania takiego miejsca blisko Jarlam. Tu mieszkają trochę inni mieszkańcy niż w Jarlam. Po pierwsze są to same kobiety, po drugie one nie wyglądają jakby były zarażone plagą bestii. One są w pewien sposób szalone, ale nie są zarażone i one używają takich narzędzi właśnie potrzebnych do ćwiartowania. I to miejsce jest ciekawe jeszcze z dwóch w sumie względów. Z trzech nawet. Jeżeli mamy odpowiednio wysoki wgląd, to będą się tu pojawiali dodatkowi przeciwnicy, których normalnie byśmy nie widzieli. Myślę, że w tym momencie mam trochę za mało wglądu, więc oni się nie będą pojawiać. Drugą ciekawą rzeczą jest to, że jeżeli spełnimy odpowiednie warunki, to z tego miejsca ruszymy do Cainhurst. I Hemwick również pomagało w Cainhurst ze zmarłymi. I oni byli połączeni. Przez Hemwick przechodził most do Cainhurst, który został zawalony, gdy egzekutorzy postanowili mieszkańców Cainhurst, tak zwanych podłog krwistych, po prostu wybić. No i trzecia ciekawa rzecz to jest właśnie to, że ci mieszkańcy, oni nie wyglądają jakby byli zarażeni plagą bestii, a to dlatego, że nad tym miejscem czuwa wiedźma z Cainhurst, wiedźma z Hemwick, a tak naprawdę dwie wiedźmy, które są naszymi bossami i one miały zdolność do uzdrawiania się nawzajem. To zobaczymy, jak będziemy walczyć później, natomiast mogę już wam teraz powiedzieć, że jeżeli nie zabijemy odpowiednio szybko pierwszej wiedźmy i drugiej, w sensie nie zabijemy odpowiednio szybko drugiej wiedźmy, gdy zabijemy pierwszą, to ta pierwsza powróci do życia. Czyli one się nawzajem jakby uzdrawiały. Czyli przez to, że one się nawzajem uzdrawiały i najprawdopodobniej uzdrawiały mieszkańców Hemwick, to one tak naprawdę nie potrzebowały tej leczniczej krwi Kościoła Uzdrowienia.
w związku z czym tak naprawdę nie są narażone na plagę bestii i może dlatego właśnie one nie są zarażone. Tu mamy jednego NPC-a, możemy z nim porozmawiać, aczkolwiek on nic nam nie powie. Graveyard murmurs. Then it's almost time. Oh, I can't wait. I just can't wait. Do you hear the Tak. Także tu mamy skrót, który trzeba odblokować oczywiście najpierw. Także to jest dosyć ciekawe. Nawiązanie. I jeszcze nawiązanie do Polski. Tak, także myślę, że w następnym odcinku skończymy Hemwick. Być może. Może nawet zaczniemy bossa. No, ale zobaczymy. Na pewno w następnym odcinku zajmiemy się Hemwick, bo tutaj też dostaniemy narzędzie, dzięki któremu będziemy mogli używać run Carylla. Jak na razie dziękuję Wam. Oczywiście zapraszam do dzielenia się ciekawostkami i teoriami i zapraszam do następnego odcinka. Pa, pa!